Jak pewnie sami już wiecie, no to dla niektórych może się już podstawówka zakończyła i będziecie już iść do szkół średnich i pewnie w szkole podstawowej może mieliście jakichś dobrych nauczycieli, może złych też. Wszystko zmieszane, tak, bo nigdy nie ma w Polsce, w ogóle w Polsce nie ma szkół, gdzie nie ma złych nauczycieli, bo to jest po prostu naprawdę rzecz w Matrixie, że i tak nie jest, jakby i tak jest. Więc no. W dzisiejszym filmie chciałem ogółem, zanim będę do tej szkoły średniej chodził, omówić moich nauczycieli z podstawówki, jak mnie uczyli, jak byli do innych uczniów i tak dalej ogółem, nie? Więc no. Będzie ciekawy. To mogę powiedzieć. Ale zanim zaczniemy ten materiał, to chciałem powiedzieć na szybko, tak. Pierwsza rzecz jest taka, że tier lista nie będzie jakoś chronologicznie poustawiana. I druga rzecz jest taka, że montaż w tym filmie będzie dosyć taki bardziej wychillowany. To chciałem powiedzieć. I zapraszam do materiału. Pierwsza osoba, którą postanowię sobie omówić, to pani od angielskiego. Mówiąc szczerze, dobrze uczyła. Nie mam chyba za bardzo do przyczepienia się jakby. I ogólnie nauczanie było u niej spoko. Jednakże jakby to można powiedzieć, miała swoje dziwne odchyły. Była spoko z uczniami, ale do niektórych rzeczy po prostu miała ból. Na przykład jak pamiętam, chyba szedłem do klasy czy coś takiego, nie? I zapomniałem powiedzieć dzień dobry i przepraszam za spóźnienie, bo tam pisali test, nie chciałem za bardzo przeszkadzać. Właściwie to pani strasznie przyczepiła i zaczęła robić w klasie dramę o to. Więc ona potrafi mieć takie, jakby to można rzec, malutkie odchyły za takie rzeczy, ale poza takimi pierdołami, za które się potrafiła wkurzać, mój tier, jeżeli chodzi o nią, to dobry. Pani od biologii, uważam, że uczyła dobrze, tak, dobrze, do czegoś też nie mogę przyczepić, to ucznia była spoczko, jakby prowadziła lekcje poprzez prezentację i tak dalej, też ją omawiała, nie, też niektórzy uczniowie mogli robić specjalnie, powiedzmy, prowadzić lekcje, tak, powiem szczerze, że prawie wszyscy uczniowie tak średnio prowadzili tą lekcję, może jedna tam dziewucha fajnie prowadziła, ale inni to po prostu trochę nudno było. Ale no, nie uważam za złą nauczycielkę i wydaje mi się, że zasługuje na bardzo dobry tier. Pani od chemii. Tier średni. Dlaczego? No bo ponieważ była nudna, była nudziarką, jak to można rzec na lekcjach po prostu. Ona miała mało co praktyki, teoria była bardziej nauczana, a na tą teorię tak nam nudno wkuwała po prostu. To było nudne, ona była średnia w nauczaniu. Z uczniami też była chyba średnia, ale słyszałam, że prywatnie jest okej, spoko. Ale no, fizyka i jeszcze raz fizyka. Uważam, że pani od fizyki spoczko uczyła bardzo, bardzo spoczko, nie? Jakby tak, nie opierdzielała się w tańcu, była wymagająca również. Jakby naprawdę podczas gdy pisaliśmy to, jak już ja kończyłem coś, to ona już napisała kolejne paragrafy tekstu, co musiałem szybko spisywać skrótami, bo ona się nie opierdzielała, nie chciała pewnie zanudzać czy coś, ale nawet jak w sumie była szybka i trochę była również surowa, ale poza takimi rzeczami, no to uważam, że pani od fizyki zasługiwałaby na bardzo dobry tier, no bo ponieważ do nauki bym się nie przyczepił aż tak bardzo, nie? Zresztą była też spoczko, no. Pani od geografii. Pani od geografii, jeżeli chodzi o naukę, była bardzo też spoko. Ogólnie nasze lekcje polegały na tym, że jakby mieliśmy wiadomo prezentację, pani coś omawiała, oglądaliśmy chyba też jakieś filmy, przeglądaliśmy również jakieś wiadomo informacje o tym, pani to również ciekawie omawiała o geografii. Po prostu ona pełniała swoją robotę bardzo dobrze, nie? Jeżeli chodzi o naukę. Robiła nam prezentację, ciekawiła uczniów, nie ciekawiła, w mojej opinii. Uważam, że zasługuje na bardzo dobry tier, bardzo dobrze uczyła, w mojej opinii, również z uczniów była spoko. O, teraz będzie naprawdę faworyt mój na tej liście, czyli ten nauczyciel to był naprawdę największy Sigma, jakiego mieliśmy, naprawdę, jak to mogę rzec, to był największy Sigma ze wszystkich nauczycieli, naprawdę. Od razu ląduje na bardzo dobre, na pierwszym miejscu. On jest najlepszym nauczycielem w naszej całej chyba podstawówce, mam takie wrażenie, naprawdę. Jakby uczył bardzo dobrze, ciekawie potrafił omawiać rzeczy, również swoje tam życia coś potrafił omawiać na lekcjach. Dobrze potrafił w mojej opinii omawiać ogólnie historię i WOS, nie? Potrafił zaciekawić swoją osobowością, mam takie też wrażenie. Był spokojny również. Z uczniami też był bardzo spoko. Uczy też bardzo spoko. Powiem tyle, czemu nie ma tutaj idealnego tieru, nie? No bo każdy nauczyciel w Polsce nie jest idealny, ani jakikolwiek na świecie nauczyciel nie jest idealny. Jednakże nasz nauczyciel był bardzo dobry w takim sensie od historii WOS-u, że po prostu był najlepszy, tak? Oczywiście nie był najlepszy, ale po prostu był najlepszy. To jest moja filozofia. Można by rzec, że on od historii WOS-u po prostu
polecam go. Naprawdę, te lekcje, gdzie też coś, jakieś filmy puszczał, też coś omawiał, pokazywał nam mapy, historię omawiał, sprawdziane kartkówki też były fajnie zrobione dla mnie, bo były też łatwe. Dla mnie były łatwe, dla innych nie. No, ale ja uważam, że dobrze były zrobione. Więc nauczyciel od informatyki i ETP. Był spoko w nauczaniu, powiem szczerze, on dobrze uczył, wydaje mi się. Jakoś strasznie wiadomo, nie filozofował, był taki bardziej był spokojny, po prostu tak normalnie, nie? Wszystko. Nie dałem go na bardzo dobry, ponieważ z uczniami miał takie w sumie mieszane, mi się wydaje, relacje. Był taki, no okej, no. Był spoko. Nawet spoko, powiem szczerze. Uważam, że dobry tier po prostu zasługuje dla tego pana. Pozdrawiam. Matma. Liczenie i dodawanie, mnożenie i dzielenie. Pan od matematyki uważam, że bardzo dobrze uczył matematyki. Widać było w niego jakby tą pasję z matmy, nie? Którym uczył faktycznie tego przedmiotu. I tak, nawet jak u mnie uczniowie z klasy mieli takie, że nie, matematyka, to ja uważam, że matma była po prostu bardzo fajna. Nie jestem nerdem z matematyki, bo z matmy na koniec miałem 3, a normalnie miałem 2, więc śmiesznie. Ale po prostu uważam, że pan jest naprawdę od matmy bardzo spoko, nie? Jeżeli chodzi o nauczenie. Z uczniami też był bardzo spoko. Był naszym w ogóle wychowawcą, jak chcecie wiedzieć. Wydaje mi się, że w miarę okej się spisał w tej robocie, jednakże potrafił być za bardzo miękki dla niektórych, nie? I uważam, że on powinien po prostu nie opierdzielać się z niektórymi w tańcu. Też brał innych do odpowiedzi, można powiedzieć, ale to wiadomo, było na zgłaszanie się, albo po prostu wybierał. Nie winił innych, jeżeli coś złego zrobili, czy coś, nie przyczepił się aż tak strasznie do tego. Potrafi robić żarty również na lekcjach, więc uważam, że experience tutaj z matematyką i właśnie z tym nauczycielem był bardzo dobry. Niemiecki. Pani od Niemca. Dam ją na dobre. Jedna osoba, która jest moim kolegą ze szkoły, powie mi: chłopie, czemu dajesz na dobre? Ja powiem, że przespałem jej lekcji. Postanowiłem zwalić że słowa przez to, że miałem w dupie w sumie ten niemiecki. Ale w kolejnym roku, jak już będę na tym informatyku, to postaram się, Boże, tego niemieckiego faktycznie się uczyć, wiecie? Nie uważam, że pani niemieckiego była zła, tylko to było bardziej lenistwo teraz. Dlatego bym dał ją na dobry, ponieważ dobrze uczyła, dobrze była, chyba dobrze z uczniami, jednakże nie była idealna, miała sobie tam może jakieś odklejki, trochę bardziej, więc dlatego nie dam ją na bardzo dobre, bo nie była po prostu, nie zasługuje na ten tier, okej? Dobrze uczyła, no co, nie mogę się za bardzo tam przyczepić. Teraz nauczycielka, która jest na miniaturce tego filmu, nasza pani od plastyki i muzyki. Nie lubię dawać ludziom, którzy są chujami, atencji, więc powiem krótko i zwięźle. Edukacyjnie uczyła nas trochę chujowo. Z uczniami była największym chujem, jakiego poznałem, naprawdę. Ona po prostu, kurwa, jest ścierwem życiowym. Dlatego powstał tier, ale gówno, no bo była gównem, okej? Pani od Polaka. Tutaj powiem szczerze, że moje szczere opinie była nudna. Było nudno trochę na tym polskim. Też pani potrafiła za bardzo nas zawalać, powiedzmy, niektórymi rzeczami, albo gdy musieliśmy na przykład zapamiętać tam stary pana Tadeusza i tą inwokację. Jakby naprawdę, kogo interesuje w dzisiejszych czasach, powiedzmy, w Polsce, to, że kiedy, powiedzmy, pan Tadeusz poszedł kuźwa do toalety i się zesrał. W jakim roku, kuźwa, jakiej godzinie, jakim dniu, jakim miesiącu. Who cares, man? Who cares, kuźwa? Ja chcę żyć tym własnym życiem, a nie się uczyć, kiedy pan Tadeusz się kuźwa zesrał w nocy. Dla niej chyba tier, wydaje mi się, bym dał na nawet. To taki, można powiedzieć, great area dla niej, więc dlatego nawet wydaje mi się, że dla niej pasowało. Omawialiśmy coś tam na tablicy, ale w większości też czas robiliśmy coś z podręcznika, czy tam coś czytaliśmy. Kuźwa, po prostu naprawdę nie było tam za bardzo efortu na tym Polaku, ale nie zasługuje na średnie, bo też również potrafię jakieś tam rzeczy ciekawe robić, więc dlatego po środku dobrym, a po środku średnim by pasowało, czyli nawet tier. Pan od techniki. Średni. Dlaczego średni? Bo to był taki sam nudzież jak pani od chemii. Jednakże nawet większym był nudziarzem niż pani od chemii. Naprawdę. Brat był jeszcze większym nudziarzem niż pani od chemii. Jak można było tego dokonać, to naprawdę nie mam pojęcia. Ale widać, że chyba jakiś się ktoś odważył, nie? Jakby lekcje prowadził po prostu nudno trochę. Po prostu jego głos był monotonny, mówiąc szczerze. Chłop miał wywalone. Trochę bardzo wywalone. Uczniów też miał wywalone. Więc po prostu stary, kuźwa, on zasługuje na średni. Nawet bardziej chyba był średni od pani od chemii, naprawdę. Dobra. Nauczycielka od WF-u. Ja bym ją dał, mówiąc szczerze, na
bardzo dobry tier. Dlaczego? No bo uważam, że jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, no to bardzo dobrze uczyła, bo nie graliśmy cały czas, powiedzmy, nie napierdzielaliśmy tylko w koszykówkę, ale również, powiedzmy, na przykład mieliśmy, wiadomo, jakieś tam, można powiedzieć, takie maratony, gdzie musieliśmy jakieś tam różne ćwiczenia wykonywać, tam był taki tor przeszkód, nie? Również musieliśmy niektórymi osobami tam ćwiczyć razem, musiałem z niektórymi osobami z klas, których się średnio przebadałem, ale no może chociaż się nauczyłem współpracy z takimi ludźmi. Uważam, że pani bardzo dobrze uczyła, nie była idealna, bo miała swoje odklejki, tam niektóre. Jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, no to wydaje mi się, że tutaj bym się nie przyczepił, no bo po prostu kuźwa spełniła bardzo dobrze swoją robotę, tak? Nie była idealna, ale kuźwa spełniała swoją robotę. Dobrze, więc to jest ogółem moja tier lista wszystkich tutaj nauczycieli z podstawowy, więc proszę bardzo, to się nie wyświetli mi na ekranie. No, tak to wyglądało, więc to już koniec tego materiału. Jeszcze planuję, powiedzmy, za jakiś czas wypuścić wydaje mi się jakąś animację czy coś, bo w sumie ich dawno nie robiłem, a jako już jestem animation, no to chyba animacje by się przydały, nie? Dziękuję za oglądanie wam, co tam youtuberzy mówią. Strajcie w gacie, sikajcie w stopy i dajcie mi atencję, proszę. Więc no, dobrego wieczoru, czy czego tamkolwiek. Widzimy się za ponad 200 lat. Żegnajcie w innej galaktyce, moi przybysze. W serii budowle z rumiankowego papieru za 6,95 wieża nektarynki. Nektarynki. Obcojęzyczni. Nektarynki. Skąd dla ciebie nektarynki?